Serdecznie zapraszam do odcinka 137 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 74. W poprzednim 136 odcinku opowiedziałem o żydowskiej bluźnierczej Haggadzie Toledot Jeszu. W tym odcinku przedstawię moje refleksje dotyczące serii Potomkowie ludu Kanaan. Droga, którą przebyłem z wami w serii Potomkowie ludu Kanaan przez Stary i Nowy Testament była bardzo długa, ale bez podjęcia tego trudu nie sposób zrozumieć otaczającą nas iluzję rzeczywistości. Pismo Święte to bez wątpienia słowa samego Boga, który w Starym Testamencie poprzez usta starożytnych Izraelitów i proroków przekazał nam historyczną wiedzę o ludzie wybranym i jego losach na przestrzeni wieków. Pogłębienie tej wiedzy wymaga powracania do pism Starego i Nowego Testamentu i ich dalszej analizy. Jednakże sądzę, że najistotniejsze treści przekazałem w moich krótkich filmach. Starożytni Izraelici nie wyciągnęli żadnych wniosków i łamali prawo przekazane im przez Boga, jak również kolejne 3 przymierza z Abrahamem, Izaakiem i Mojżeszem. Zamordowali proroków nawołujących do nawrócenia na wiarę i porzucenia drogi grzechu. Odrzucili ich proroctwa o nadejściu Mesjasza, Jezusa Chrystusa, Syna Boga. W okrutny sposób zabili Jezusa, który poświęcił swoje życie za ich grzechy i nawrócenie. Rzekomy naród wybrany, wywyższający się ponad inne narody, pełen pychy, nie wybrał Boga, ale mamonę, diabła, szatana, Lucyfera, czyli zło w czystej postaci. Drogę, którą nadal kroczą, wskazuje im antychrześcijański Talmud i Kabała. Jezusa, którego zabili 2000 lat temu, zastąpili fałszywymi prorokami, przed którymi ostrzegał Syn Boga, czyli żydowskimi rabinami, pretendującymi do miana Mesjasza. Jednym z ostatnich fałszywych Mesjaszy był Menachem Mendel Schneerson z kabalistycznego ruchu Żydów hasyckich Chabad Lubawicz, który zagościł między innymi w Polsce, zaznaczając swoją obecność poprzez zapalenie żydowskiej Chanukii w Pałacu nad Wisłą i w polskim Sejmie. Maimonides, Żyd sefardyjski urodzony w Kordobie, filozof i rabin oraz autor najważniejszego średniowiecznego komentarza do Talmudu, Księgi Przykazań, sformułował 13 zasad wiary opisujących podstawy wiary judaizmu. Jedną z jego zasad było wyznanie wiary w przyjście Mesjasza. Wierzę z całkowitym przekonaniem w przyjście Mesjasza i mimo iż może się opóźnić, oczekuję jego przyjścia codziennie. Jednym z niewielu rabinów, który przed śmiercią zrozumiał, że droga, którą kroczą wyznawcy judaizmu talmudycznego, jest drogą kłamstwa i prowadzi do zagłady, był Yitzchak Kaduri, rabin ortodoksyjny i kabalista. Rabin Kaduri był uczniem m.in. rabina Bena Iszchajego, który zmarł w 1909 roku w Jerozolimie. Kaduri był tłumaczem w armii brytyjskiej i w 1922 roku powrócił do Jerozolimy w celu kontynuacji nauki w szkołach rabinackich. W czasie nauki był uczniem rabina Salmana Elijahu, ojca późniejszego głównego sefardyjskiego rabina Izraela, Mordeszaja Elijahu. Rabin Kaduri zyskał sławę jednego z najwybitniejszych współczesnych kabalistów i znawców Tory oraz zyskał szczególny szacunek u Żydów sefardyjskich. Jego modlitwom i amuletom izraelska partia Szas przypisywała swój sukces wyborczy w 1996 roku.
w 1997 rabin wezwał króla Jordanii Husajna do działań na rzecz pokoju w regionie. Zmarł w 2006 roku w wieku ponad 100 lat na zapalenie płuc, a w jego pogrzebie brało udział ponad 100 000 osób. Kaduri miał wielu uczniów i przed swoją śmiercią napisał list, w którym ujawnił imię Mesjasza. Kiedy w rok po śmierci rabina w 2007 roku otworzono list, ujawniono imię Mesjasza, które rabin Kaduri zapisał: Jeszua, czyli Jezus. Powstaje pytanie, czy naród nazywający siebie wybranym, który początkowo był ludem wierzącym w Boga, zmienił się stopniowo w potężną sektę wierzącą w szatana i mamonę? Ataki na chrześcijan, ludobójstwo w Palestynie czy zbrojne napady na państwa położone na Bliskim Wschodzie, jak Syria, Liban, Jemen i Iran, w ostatnim czasie wskazują jednoznacznie, że odpowiedzią na postawione pytanie jest niestety tak. Proces upadku wiary rozpoczął się dużo wcześniej, już w czasach, kiedy została zburzona pierwsza świątynia jerozolimska przez wojska babilońskie pod dowództwem Nabuchodonozora II w 587 roku przed naszą erą. Przyspieszył on znacznie po zabiciu Mesjasza przez Żydów i w końcu po zburzeniu drugiej świątyni w roku 70 naszej ery przez wojska rzymskie pod wodzą Tytusa Flawiusza. Czy nieszczęścia, które dotknęły naród wybrany, nie były znakami od Boga, żeby Izraelici się opamiętali i nawrócili na prawdziwą wiarę? Można zadać również pytanie, czy Bóg i Jego Syn Jezus Chrystus w swojej boskiej mądrości przewidzieli taki rozwój wydarzeń? Okazuje się, że tak i ich słowa zostały przekazane przez świętego Jana w ostatniej księdze Nowego Testamentu, czyli Apokalipsie świętego Jana, zwanej również Księgą Objawienia. Apostoł, który jako jedyny z 12 uczniów Jezusa był obecny przy śmierci Mesjasza, nigdy się go nie wyparł i nie zginął śmiercią męczeńską. Opisał w swojej Apokalipsie wizje dotyczące końca świata, losów wierzących i sądu ostatecznego. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 137, w którym przedstawiłem moją refleksję dotyczącą serii Potomkowie ludu Kanaan. Serdecznie zapraszam do odcinka 138 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 75.